Witam w kolejnym odcinku, 11 sierpnia 2024, godzina około 6 rano. Dzisiaj zapraszam na przejazd Poznań, Wronki, Puszcza, Decka, Górniki i z powrotem do Poznania. Puszczy Noteckiej Budowy, tam są jakieś bardzo fajne szutry. Chcę coś sobie sprawdzić, no i też zobaczyć, co jest ciekawego na bramkach, oprócz pamiętnik. Zobaczymy, wszyscy z rano i w sumie to też będzie nie było. Pogoda jak na razie taka sobie lekka grzawka, ale później ma być do 25 stopni i słońce. Także zapraszam do oglądania. Po 40 minutach wyjeżdżam sobie z Poznania. Pogoda się trochę polepszyła. Już przestała ta żawka padać, ale powoli ciepło się robi. Gdzieś tam widziałem na jakimś termometrze, pokazywało 17 stopni. No nic, jedziemy dalej. Za wsią Krzyżkowo wyjeżdżam na pierwszy dłuższy odcinek gravelowy, że tak powiem. Doprowadzi mnie on do jeziora Kolędkowie, o którym już na pewno nieraz wspominałem w moich filmikach. Miałem przejeżdżać koło niego wiele razy, ale dzisiaj w końcu to się stanie faktem. Jednak gmina Szamotuły trochę mi wystrychnęła na dudka, bo tutaj postawili jakiś nowy super asfalt. A tak zawsze tutaj był szuterek, myślałem, że będę gdzieś 4 km tym szuterkiem jechał. No nie będę narzekał, bo jest naprawdę patelnia, ale troszkę mi szkoda, że jednak nie będzie więcej tego szutu. Przed Szamotułami skręcimy sobie taką boczną drogę. Do Wronek zostało mi 25 km mniej więcej. I większość tej trasy będzie po czymś takim raczej, z tego co patrzyłem. I będzie na pewno przybudowa. Tutaj jak widzicie, no dość ciemne chmury. Tutaj trochę snopków też ładnych. No, ale spokojnie sobie to podjadę, też żabka wróciła, ale to jest lekko, zaczyna się deszcz. I po odcinku asfaltowo-płytowym trafiałem się pierwszy piasek. Najgorszy już chyba przejechałem. No ale tego się trzeba było spodziewać, gdzieś tu w lasach będą jakieś piaski. I tak to jest jeszcze pewnie nie najgorzej, no bo tutaj coś mrzy co chwilę. No ale nic, jedziemy dalej. To jest to chyba najtrudniejszy odcinek jak do tej pory. Tutaj już może nie masz takiego piachu, ale ten piach pod górkę to jest naprawdę nieprzelewki. I w Kobylnikach na przystanku po 42 km robię sobie pierwszą przerwę.
Chyba nie wspominałem, ale trasę dzisiaj ma mieć około 135-140 km. Do Wronek zostało mi tam około 15 km. Ogólnie trasa całkiem fajna, tylko te ostatnie kilka kilometrów, no to trochę ciężkiego piachu do jechania, ale ogólnie jest fajnie. No, pogoda na razie nie dopisuje, jest pochmurno, troszkę wieje, no ale niby tam koło 10-11 ma być całkiem dobrze, teraz jest jakoś po 8. Także tu sobie trochę odpocznę, zregeneruję się, zjem, wypiję i jadę dalej. Taka droga prawdopodobnie poprowadzi mnie już do samych Wronek, do których zostało mi około 5 km. A jeśli to będzie tak wyglądać na całej długości, to ja tam nie mam nic przeciwko. Bardzo fajnie przejezdnie. Jestem właśnie do Wronek, nie wiem czemu z tej strony nie ma znaku. Ale na 55 km najechałem do miasta. Zobaczymy co tutaj jest. Od strony, z której ja wjeżdżam, wita oczywiście fabryka Amica. I Samsung też tutaj się wybudował zaraz obok niej. To w Poznaniu powinien budować ładnie nam warto. Tutaj warto. Niby coś tam budują tą kładkę, ale już widzę jakie tam będą tłumy. A tutaj o proszę, jedna pani i tyle. Także fajnie, fajnie. I tak to właśnie opuszczam Wronki. To miasto naprawdę mnie zaskoczyło. Jedno z najładniejszych miast, jakie widziałem w Wielkopolsce, szczerze mówiąc. Dużo historycznych budynków, takich jeszcze ceglanych, ale wszystko zadbane, a nie jakieś rozpadające się ruiny. Pod względem zabytków też nawet ciekawie. No dla mnie najlepszym zabytkiem była wieża ciśnień, która wyglądała jak jakaś wieża z baśniowego zamku. Także moim zdaniem, jeśli ktoś rozważa tu przyjazd w te okolice Sieraków, okolice Międzychód, to myślę, że warto też do Wronek zajechać.
muszę przyznać, że te drogi wojewódzkie w okolicy Zamek to są niezłe patelnie, prawie jak eski. Niemalże idealny stan nawierzchni. Jechałem 185, 182, teraz jechałem na 185 i to wygląda tak. No brawo tutaj dla powiatu Szanownego. Asfalty asfaltami, ale tutaj za Wronkami największą atrakcją mojej dzisiejszej trasy mają być szutry premium w Puszczy Noteckiej. Na razie to wygląda tak, więc kiepsko. O, będę musiał popchnąć. Kiepsko, ale z tego co widziałem później to ma być naprawdę super. Zobaczymy. I są w końcu one, szutry premium w Puszczy Noteckiej. No szuterki jakich mało w Wielkopolsce. Do Obornik zostało mi około 30 km. Mam nadzieję, że większość trasy to będzie właśnie takimi szuterkami. No ale to jeszcze zobaczymy. Tą trasę wyhaczyłem sobie z jednego z filmików Zielonego A16, kiedy wracał z Berlina do Gniezna. Właśnie gdzieś po tych okolicach jechał i polecam. No na komucie też jest fajnie podznaczony. Premium shooterek. Nie no, ta trasa to jest jakieś pozytywne nieporozumienie. Już jadę ponad 10 km i cały czas mega super shooter. O, coś takiego. Ale muszę sobie zrobić przerwę, bo daję w palnik 25-30 na godzinę jadę. No jak są możliwości, to trzeba się wyżyć, bo w tych wielkopolskich lasach to takie coś to jest po prostu niespotykane. No nic, odpocznę tu sobie do Obornik, mi zostało jeszcze 20 km, więc przy takim tempie to mi się pewnie zajechał. Dlatego mówię, tutaj trochę odpoczynku, taka cisza, nikogo, kompletnie nikogo tu nie spotkałem po drodze. Ludzie, jak jesteście gdzieś z okolic Poznania, Obornik, Obrzycka, Wronek, nie wiem, musicie tutaj przyjechać, jeśli lubicie gravelowanie, spokój. No to na tej super trasie gravelowej w Puszczy Noteckiej spotkałem jednego gravelowca z Piotrowa. Pozdrawiam serdecznie, jeśli to oglądasz. Fajnie było sobie jeszcze chwilkę przerwy zrobić i pogadać. No i ta trasa prawdopodobnie będzie się ciągnęła właśnie aż do Obornik, tak jak mi tutaj gravelowiec spotkany powiedział. Więc no jestem mega zadowolony, jeszcze tam chyba nie wiem z 10 czy ileś kilometrów i zostało może nawet niecałe 20. Także lecę dalej. No i kilka kilometrów przed Obornikami odbijam z tej głównej szutrostrady na jakąś... No tu na razie tragedii nie ma, ale widać, że to już nie jest ta jakość. Coś takiego to jeszcze nie było i 1,5 kilometra nie było. Tym być zaraz spróbuję tu poboczem. Może będzie trochę lepiej. No to tamten odcinek piaskowy już mam za sobą. Nie był on jakiś mega długi, ale i tak większość musiałem pchać rower. Coś tam się dało miejscami ujechać, ale tragedia. No to teraz jakieś takie te płyty. To już nie... Po tych płytach udało mi się dojechać do jakiejś cywilizacji nareszcie. No i taka droga do Obornik, pieszo-rowerowa. Tam w Obornikach specjalnie nigdzie nie będę zajeżdżał. Oborniki już były pokazane w dalszym odcinku. Do Wągrowca, gdzie go tu podlinkuję u góry z prawej strony.
powoli Sobornik, tutaj jakaś wybudowana nowa ścieżka rowerowa pewnie. I miałem taką miłą sytuację, leciał mi jakiś kabelek od powerbanku, minąłem drugi, to mi się nawet nie chciało cofać za nim, ale jakaś pani starsza podeszła, mówi, że jakiś pan tam znalazł kabelek, to nie jest pana, no ja mówię, chyba mój, bo tu gdzieś mu wyleciał. Tam pan mi podał kabelek, super. Czasami wiera w ludzi jeszcze wraca. I za ogórnikami wracamy na wielkopolskie wyrypy. Chociaż tutaj nie jest aż tak źle, mieszkałem trochę kwiatów. No ale zobaczymy, tędy na pewno jeszcze nie podjechałem. Także 30 parę kilometrów, 35 km do domu. No niestety nie wszędzie mogą być takie autostrady jak w Puszczy Noteckiej. No w sumie mogą, ale nie ma. Także znowu pchanką. Przed chwilą nie dość, że górka, to jeszcze po piachu. A tutaj takie fajne bale siana. No naprawdę jeden z fajniejszych wyjazdów w tym roku, wydaje mi się. Przynajmniej jak dla mnie na do oglądania. Kolejne pchanko. Tym razem, miejmy nadzieję, tylko 200 metrów. Za Ocieszynem robię sobie ostatnią przerwę. Do domu zostało mi 28 km. No, szukałem tu w tym Ocieszynie jakiejś ławeczki, ale nie było. Więc znowu przerwa gdzieś w szczerym polu. Ale w sumie jakoś mi to nie przeszkadza. Trochę wieje, ale jest naprawdę ciepło dzisiaj już teraz. No ten odcinek z końca tej autostrady w Puszczy Noteckiej aż tutaj do Ocieszyna, bardzo dużo piachu, nieźle mnie wymęczył, dlatego robię sobie jeszcze jedną przerwę. Także gdzieś z półtorej godzinki, może trochę mniej mi tu jeszcze pewnie zejdzie, żeby dojechać do domu. Do domu zostało mi jeszcze 20 kilka kilometrów, ale tu już same podpoznańskie wioseczki, nic ciekawego nie będzie, więc robię podsumowanie. Z rana kiepska pogoda, ale teraz już się trochę poprzejaśniało, słoneczko wyszło, jest ciepło, fajnie, także pod tym względem jest ok. Wronki miło zaskoczyły, nie spodziewałem się, że to małe miasto będzie aż tak dobrze zadbane, że będzie tam tak ładnie. No a creme de la creme tego wyjazdu jest zdecydowanie autostrada szutrowa w Puszczy Noteckiej. Do czegoś takiego tu w okolicy Poznania raczej drugiego nie ma. Jestem ciekaw w sumie, jaka jest całkowita długość takiego super szutru w tej okolicy. Może ktoś jest lokalsem i jest w stanie napisać gdzieś w komentarzu czy coś. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.